Przestańmy te niezwykłe zjawiska wokół nas tłumaczyć gniewem bogów lub działaniem sił nadprzyrodzonych. Spróbujmy odgadnąć naturę zjawisk za pomocą rozumowania i za pomocą doświadczenia. Tak 2,5 tysiąca lat temu stwierdził Grek Thales z Miletu. Dzięki tej przełomowej myśli ludzkość wstąpiła na ścieżkę poznania praw przyrody. Wtedy to narodziła się nauka. Świat, na który patrzymy, zbudowany jest z atomów. Jest ich wiele rodzajów. Te rodzaje nazywamy pierwiastkami chemicznymi. Jest ich około 100. Aby wśród nich wprowadzić jakiś porządek, chemicy zestawili je w znany nam wszystkim okresowy układ pierwiastków. Tymczasem na początku XX wieku fizycy odkryli wewnętrzną budowę atomów. I wtedy przekonali się, że układ okresowy im nie wystarcza. Odkryli na przykład, że w tlenie, którym oddychamy, są 3 rodzaje atomów tlenu. Tego układ okresowy pierwiastków nie brał pod uwagę. To jest opowieść o tym, jak zadziwiająca okazała się wewnętrzna budowa jądra atomowego. Opowieść o tym, jak niezwykłą przygodą jest poznawanie tajemnic przyrody. I jak te badania mikroświata pozwoliły nam zrozumieć życie gwiazd. To znaczy, że co? Trzeba zbudować układ okresowy od nowa? Zbudujemy coś lepszego. Na początku XX wieku Rutherford odkrył, że atomy składają się z jądra atomowego i elektronów znajdujących się wokół niego na orbitach. W jądrze atomu znajdują się dodatnio naładowane cząstki zwane protonami. Najprostszym rodzajem atomu jest atom wodoru, bo w jego jądrze jest tylko 1 proton. Dlatego wodór jest tak lekki. Jeśli w jądrze są 2 protony, to jest to już inny pierwiastek. To jądro pierwiastka helu. Jeśli w jądrze atomowym jest 26 protonów, to jest to atom żelaza. Jeśli protonów jest 79, to jest to atom złota. Jest więc jakaś reguła. Rodzaj pierwiastka zależy od liczby protonów w jego jądrze. Ustawmy więc pierwiastki według rosnącej liczby protonów w ich jądrach atomowych. No dobrze, najpierw wodór, bo jego jądro ma tylko 1 proton. Dalej jądro mające 2 protony, czyli jądro helu. Dalej lid mający 3 protony. Hej, zaczekaj, nie widać. Aha. No więc 4 protony ma beryl. Dalej, no sami zobaczcie. Te liczby obok mówią, ile protonów jest w jądrze atomowym danego pierwiastka. Jak widać, zasada jest banalnie prosta. Tak też ludziom się wydawało, aż angielski fizyk Francis Aston odkrył, że wśród atomów tlenu nie wszystkie jądra atomowe są takie same. Odkrył, że są 3 warianty atomów tlenu, różniące się nieco wagą. No jak to? Żeby atom był tlenem, musi mieć w jądrze 8 protonów. 8 i już. A każdy proton waży tyle samo. Skąd więc te różnice mas? No właśnie, skąd? Zaczęto więc podejrzewać, że w jądrze atomowym tlenu oprócz 8 protonów jest coś jeszcze. Jakaś nieznana cząstka mająca swoją masę, choć elektrycznie obojętna. A, już pamiętam. Za odkrycie tej nieznanej cząstki James Chadwick dostał Nagrodę Nobla. Ma ona masę podobną do masy protonu, ale nie ma ładunku elektrycznego. Dlatego nazwał ją neutronem. Od tej pory uczą nas w szkole, że w jądrze atomowym są i protony,
i neutrony. Na przykład w jądrze tlenu jest zawsze 8 protonów, ale czasem towarzyszy im 8 neutronów, czasem 9, a czasem nawet 10. Ta różna liczba neutronów sprawia, że są 3 wersje jąder tlenu, różniące się nieco wagą. Co to za dziwny zapis O16? O to symbol pierwiastka tlenu. A ta 16? Te składniki jądra, protony i neutrony, nazywamy ogólnie nukleonami. Poniżej widzisz, że w jądrze tlenu 16 jest 8 protonów i 8 neutronów, czyli 16 nukleonów. Ta 16 oznacza więc ciężar atomowy tego pierwiastka. Waży on tyle, co 16 nukleonów. Rozumiem. Następny tlen ma 9 neutronów, więc 8 plus 9 równa się 17. Stąd symbol O17. Jest jeszcze trzeci rodzaj, tlen O18. No to musimy te 3 wersje tlenu uwzględnić gdzieś w naszym zestawieniu. Tylko gdzie? Bo tak jak jest teraz, to powinny znaleźć się tutaj, w tym samym miejscu. Doskonale to ująłeś. W tym samym miejscu to po grecku izotopos. Izo po grecku to znaczy ten sam, a topos miejsce. Jeśli jednak rzeczywiście umieścisz nasze 3 tleny w tym samym miejscu, to się nawzajem zasłonią. Nasze zestawienie straci swoją przejrzystość. No to co? Może postawmy nasze 3 izotopy tlenu obok siebie? A jeszcze lepiej. Niech ta tablica zamiast jednej kolumny ma formę układów współrzędnych. Jądro atomowe o liczbie protonów X i liczbie neutronów Y umieścimy w naszej tablicy w miejscu o współrzędnych XY. Zatem teraz izotop tlenu O16 znajdzie się w miejscu o współrzędnych 8,8. O17 w miejscu 9,8. A O18 w miejscu o współrzędnych 10,8. A w jądrach innych pierwiastków także są neutrony? Czy inne pierwiastki też mają swoje izotopy? Mają. Zobacz, jak zapełni się nasza tablica, gdy uwzględnimy również izotopy w innych pierwiastkach. Ciekawa rzecz. Pierwiastki ze swoimi izotopami układają się w postaci takiej ścieżki, jakby przekątnej naszego układu współrzędnych. Jądro atomowe o określonej kombinacji protonów i neutronów nazywamy nuklidem, czyli każdy taki kwadracik oznacza jakiś nuklid. Patrząc na tę tablicę nuklidów, widzę, że wodór ma 2 izotopy, ale na przykład beryl tylko 1. Tlen, magnez mają po 3. O, a siarka ma nawet 4. Na samym końcu ścieżki są najcięższe pierwiastki. Na przykład złoto ma tylko 1 izotop, a rtęć ma ich aż 7. Zastanawia mnie jedna rzecz. W jądrze atomowym jest zwykle wiele protonów. Każdy z nich ma ładunek dodatni, więc każdy z nich odpycha się od pozostałych. W tej sytuacji te protony powinny natychmiast rozbiec się w różne strony. A jednak takie jądra istnieją. Dzięki czemu? W przyrodzie oprócz materii mamy też oddziaływania. No tak, wiem. Oddziaływaniem jest na przykład grawitacja, czyli przyciąganie ziemskie. Są też oddziaływania elektromagnetyczne, przyciąganie lub odpychanie magnesów albo ładunków elektrycznych. No ale właśnie to oddziaływanie ładunków elektrycznych powinno rozsadzić jądro. Racja, ale większość ludzi nie wie, że istnieją jeszcze inne, mocniejsze oddziaływania. Otóż składniki jądra mogą być razem, bo mocno wiąże je ze sobą specjalne, krótkozasięgowe oddziaływanie, tak zwane oddziaływanie jądrowe silne. To
ono skupia składniki jądra. Kiedyś zauważyłem, że gdy woda rozleje się na stół, to jakaś siła skupia ją w większe krople. Zdziwisz się może, ale fizycy czasem podobnie patrzą na jądra atomowe. To ich wyobrażenie nazywają modelem kroplowym. Takie trzymanie wszystkich protonów w kupie wymaga więc pewnego wysiłku, pewnej energii. To dzięki energii wiązania. Skąd ona się bierze? Popatrz, oto mam nukleon. Jak sądzisz, ile on waży w jednostkach, że tak powiem, nukleonowych? Jeden nukleon waży tyle, co jeden nukleon. Tu mam drugi nukleon. Ten też ma wagę jednego nukleonu. No jasne. A teraz połączymy te nukleony razem. Potrzymaj proszę. Oto nic nie ważąca siatka. Jak sądzisz, ile waży ten układ dwóch nukleonów? To jasne, jego waga to 2 nukleony. Tak by wynikało z prostej arytmetyki. A jednak waga dwóch związanych ze sobą nukleonów jest nieco mniejsza niż 2. Jest mniejsza niż suma obu tych składników? Właśnie. No to co się dzieje z tą brakującą masą? Przecież nie wyparowała. Masa nie mogła tak sobie zniknąć. A pamiętasz najsłynniejszy wzór świata E równa się mc²? No tak. W tym wzorze Albert Einstein mówi nam, że masa i energia są sobie równoważne. Masa może zmienić się w energię, a energia w masę. To jest rozwiązanie naszej zagadki. Ta brakująca masa została w momencie połączenia nukleonów zmieniona w energię i wyemitowana z jądra, na przykład w postaci porcji promieniowania. Jądro jest więc od tej pory mocno związane. A gdybym chciał z powrotem rozdzielić te nukleony jądra? Wtedy musiałbyś z powrotem dostarczyć tę energię. Tę energię nazwałbym raczej energią wydzielaną w trakcie wiązania. Popatrz tutaj. Mamy 2 luźne protony i 2 luźne neutrony. Jeśli połączymy je ze sobą, to powstanie z nich jądro atomu helu i wydzieli się dodatkowa energia. Wydzieli się właśnie ta energia wiązania. A gdybym chciał proces odwrócić, to da się to zrobić pod warunkiem, że taką energię dostarczę z zewnątrz. Racja. No dobrze. Czy dobrze rozumiem, że im więcej nukleonów w jądrze, tym ta cała energia wiązania jest większa? Tak, ale co ciekawe, ten wzrost nie jest równomierny. Gdy podzielimy energię wiązania danego jądra atomowego przez liczbę jego nukleonów, to co otrzymamy? Otrzymamy wtedy jakąś średnią. Obliczmy więc taką średnią dla każdego możliwego jądra. Po co? Przecież ta średnia energia będzie taka sama dla wszystkich jąder. A jednak tak nie jest. Co ty? Zaraz zobaczysz to na naszej tablicy nuklidów. Jak dotąd każdy nuklid to była płaska płytka z napisem. A teraz niech każdy z nich stanie się słupkiem. Wysokość słupka odpowiadać będzie wartości tej średniej energii wiązania na nukleon w danym jądrze. Rozumiem, że im wyższy słupek, tym mocniej związane są nukleony w danym jądrze. Spójrz na pierwsze jądro wodoru H1. Jego płytka została płaska, czyli ma ono energię wiązania zerową. Nic dziwnego. Przecież to jądro to tylko jeden jedyny proton, więc nie ma z czym być związany. A ten pik, taki jakby pazur na początku, To właśnie jądro helu. Ma 2 protony i 2 neutrony. Z powodów historycznych to jądro nazywamy cząstką alfa. Jak widać, jest mocniej związane niż jego sąsiedzi. dziwna rzecz. Ta średnia energia wiązania na nukleon nie tylko, że nie jest taka sama dla każdego z jąder, ale układa się w jakąś osobliwą krzywą. Jak widzę, najwyższy szczyt tej średniej energii wiązania osiągają jądra leżące gdzieś w połowie wykresu.
To chyba jądro żelaza 56. Oznacza to, że żelazo 56 ma najmocniej związane jądra atomowe. Jest najbardziej stabilne ze stabilnych. Łatwiej można to zobaczyć na takim wykresie. Zastanawia mnie przebieg tej krzywej. Dlaczego cięższe jądra, mające więcej nukleonów, są związane względnie słabiej od tego żelaza? Oddziaływanie, które wiąże nukleony w jądrze, jest krótkozasięgowe. Te siły wiążące działają tylko na odległość porównywalną z rozmiarami pojedynczych nukleonów. Aha, czyli jeśli jądro jest duże, to przyciąganie nukleonu z jednego brzegu jądra nie sięga do nukleonów z drugiego brzegu. Tak w pierwszym przybliżeniu właśnie możesz to sobie wyobrazić. Pokażę Ci teraz coś jeszcze ciekawszego. Niby ten sam graf, ale teraz obróćmy go tak, aby oś energii była skierowana na dół. Teraz najsłabiej związane jądra mają najwyższe słupki. Natomiast te niskie odpowiadają jądrom związanym bardzo mocno, czyli najbardziej stabilnym. Tak. W przejrzystej tablicy mamy jak na dłoni zestawienie wszystkich możliwych typów jąder atomowych, czyli całe nasze bogactwo przyrody i kosmosu. Niecałe. Tutaj widzimy tylko tak zwane jądra trwałe, czyli stabilne. To znaczy, że mogą istnieć jakieś nietrwałe? Nietrwałe to takie, które po powstaniu istnieją przez jakiś krótszy lub dłuższy czas, a potem samorzutnie przemieniają się w inne jądra, by w końcu stać się stabilnymi. Rzeczywiście są takie? Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Piotr dostali Nagrodę Nobla za to, że odkryli właśnie taki niestabilny pierwiastek. Nazwali go rad, od słowa radiacja, czyli promieniowanie. Rad ma 88 protonów. Nie ma tego pierwiastka w naszej tablicy nuklidów. Bo na razie są w niej same jądra trwałe. Uzupełnijmy to. Uff, co za obfitość! Niestabilnych jest dużo więcej niż tych stabilnych. Te niestabilne są ze swojej natury oczywiście bardzo słabo związane. No to zabieram Cię w głąb Doliny Stabilności. Siadaj, coś zobaczysz. Jesteśmy teraz na poziomie zerowym. Zerową energię wiązania ma jądro H1. Tam w głębi, na dnie, są najsilniej związane jądra. No to teraz mocno się trzymaj. Uff! A więc to tak wygląda dno Doliny Stabilności. Nie dolina, to raczej wąwóz o stromych ścianach. Na tych stromych zboczach po obu stronach są jądra niestabilne. Niestabilne to takie, które ze swej natury są oczywiście bardzo słabo związane. Dno doliny to najmocniej związane jądra trwałe. To te czerwone. Gdyby tu spadł deszcz, to woda ściekałaby ze zboczy do strumienia płynącego wzdłuż dna wąwozu wyznaczonego przez te stabilne jądra. Jądra na tym zboczu mają więcej neutronów niż to konieczne do ich stabilności, a te mają ich za mało. Zaczekaj, mam pomysł. Ale wróćmy na chwilę do tego wykresu energii wiązania. Już się boję. Mówiłaś, że jeśli mamy 2 protony i 2 neutrony, to możemy z nich zrobić jądro helu, przy czym wydzieli się trochę energii, zwanej przez Ciebie energią wiązania. No tak. Weźmy jądro wodoru H2, czyli takie o jednym protonie, jednym neutronie
i dodajmy do niego drugie takie samo. Z tych dwóch jąder wodoru powstanie Hel-4, którego jądro ma właśnie 2 protony i 2 neutrony. Zgadza się? Tak. Ale w trakcie tego połączenia wydzieli się przecież energia. To wytwarzajmy taką energię i zaczniemy ją sprzedawać. Wiem, gdzie można kupić butlę z gazem wodorem. Będziemy bogaci. Dobry pomysł? Oczywiście. Właśnie odkryłeś zasadę, według której świeci nasze Słońce i cały czas wysyła do nas tę energię z przemiany wodoru na hel. Taką syntezę jąder najlżejszych w cięższe nazywamy fuzją termojądrową. Na podobnej zasadzie świecą gwiazdy. Wykonanie takiej syntezy termojądrowej w laboratorium to jest wyzwanie. Pracują już nad tym naukowcy, by ten proces móc wykorzystywać do produkcji energii na Ziemi. Już myślałem, że będę bogaty. No to może inaczej. Wezmę jedno z tych jąder z drugiego końca tej krzywej. Takie najcięższe. Niech to będzie uran. Podzielę go na 2 kawałki. Wtedy także powinna się wydzielić energia. Masz rację. Właśnie odkryłeś zasadę, według której pracują klasyczne elektrownie jądrowe. W nich jądra, na przykład uranu, rozszczepia się na 2 fragmenty. Na skutek tego rozszczepienia wyzwala się energia. No nie. Wszystkie ciekawe odkrycia zrobił już ktoś przede mną. Sam teraz widzisz, ile dobrych pomysłów można mieć, patrząc na taką tablicę nuklidów. Pamiętam, jak w dzieciństwie fascynowały mnie gwiazdy i cała droga mleczna. Pamiętam wzruszenie, które ogarnęło mnie, gdy przez lornetkę zobaczyłem galaktykę Andromedy. Teraz wreszcie wiem, że te miliardy gwiazd świecą dzięki fizyce jądra atomowego. Łącząc lekkie jądra w cięższe, wydzielają przy tym energię wiązania, która potem przemierza bezmiar kosmosu i w końcu dociera także i do nas. To ogromnie inspirująca myśl.